Na bank kojarzysz Ala Bandiego i te jego chamskie żarty o grubych klientkach. Mówiłem już, że ładnie dziś wyglądasz? Nie. Znaczy, że krew wciąż dochodzi do mózgu. Dzisiaj taki serial zostałby zakazany w minutę. Ale co, jeśli ci powiem, że prawdziwe dymy działy się tam dopiero po wyłączeniu kamer? Nienawiść na planie i ostra cenzura. O tym Polsat ci nigdy nie mówił. Mamy rok 1987. Amerykańska telewizja jest do bólu ugrzeczniona. W co drugim domu leci Cosby Show, gdzie rodzinka jest idealna, dzieci grzeczne, a ojciec to wzór. I nagle wchodzi raczkująca stacja Fox, która nie ma nic do stracenia i wypuszcza projekt o roboczym tytule Not the Cosbys, nie Cosbyowie. To był sygnał. Idziemy na wojnę z lukrem i pokazujemy, jak naprawdę wygląda życie klasy średniej, która ledwo wszędzie. W samym centrum tego cyrku mamy Ala Bandiego. Gość jest absolutną ikoną porażki. Sprzedawca butów, który zarabia grosze, nienawidzi swojej pracy i jedyne co mu zostało, to wspomnienie 4 przyłożeń w jednym meczu w liceum. Al to nie był typowy ojciec z serialu. On nie rozwiązywał problemów swoich dzieci. On był ich częścią. Co ciekawe, Ed O'Neill oparł postać Ala na jednym ze swoich wujków, który zawsze wyglądał tak, jakby właśnie dowiedział się, że musi zapłacić ogromny podatek. Obok niego Peggy. Czerwona tona lakieru na włosach, leginsy w panterkę i alergia na sprzątanie oraz gotowanie. To była totalna odwrotność matki Polki, czy tam matki Amerykanki. Peggy nie dbała o dom. Ona dbała o to, żeby Al nie miał ani chwili spokoju i żeby karta kredytowa była zawsze rozgrzana do czerwoności. No i dzieciaki. Kelly, czyli słodka buźka, uosobienie stereotypu blondynki tamtych lat, która więcej czasu spędzała na randkach z kolesiami w skórzanych kurtkach niż nad książkami. I Bud, jedyny w tej rodzinie, który miał jakąś wiedzę w głowie, ale za to zero szczęścia do dziewczyn, przez co większość czasu spędzał na wymyślaniu coraz bardziej desperackich planów, jak kogoś poderwać. Nie można zapomnieć o sąsiadach, Marcy i Steve, a potem Jefferson. Oni mieli być tymi lepszymi, bogatszymi, bardziej cywilizowanymi. Ale bandy jak czarna dziura wciągali ich w swój świat. Konflikt Ala z Marcy to był majstersztyk. Facet kontra kurczak, jak ją przezywał. To nie były żarty z przymrużeniem oka. To była czysta, ekranowa nienawiść, która o dziwo oglądała się niesamowicie dobrze. W Polsce serial wjechał na ekrany w 1996 roku dzięki Polsatowi i to był strzał w dziesiątkę. Bo choć Chicago to nie Warszawa czy Wrocław, to frustracja Ala, jego wieczny brak kasy i walka o przetrwanie w absurdalnej rzeczywistości dziwnie pasowały do polskiego klimatu lat 90. My nie oglądaliśmy ich jako bogatych Amerykanów. My widzieliśmy w nich siebie, tylko z lepszym dubbingiem i w nieco większych domach. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy rok 1989. Serial jest na antenie od 2 lat i radzi sobie tak sobie. Jest niszowy, trochę dziwny, ale nikt o nim nie krzyczy pod kościołem. Pewnego wieczoru Terry Rakolta, gospodyni domowa z Bloomfield Hills, siada przed telewizorem z dziećmi i odpala odcinek pod tytułem Her Cups Runneth Over. W odcinku Al i Steve idą do sklepu z bielizną, żeby kupić Peggy nowy stanik. Na ekranie pojawiają się modelki w bieliźnie, lecą żarty o rozmiarach piersi, a w pewnym momencie widać nawet starszego faceta w damskim ciuchu. Dla Terry to było za dużo. Uznała, że to antyrodzinny ściek i postanowiła, że tak tego nie zostawi. Ale Terry nie była zwykłą marudą, która pisze komentarze w necie, którego wtedy nie było. Ona była zdeterminowana. Rozpoczęła ogólnokrajową kampanię bojkotu reklamodawców. Pisała listy do gigantów takich jak Coca-Cola, McDonald's czy Procter & Gamble, mówiąc im wprost: jeśli kupujecie reklamy przy tym ścieku, to my przestajemy kupować wasze produkty. I wiecie co? To zadziałało. Reklamodawcy wpadli w panikę. Wielkie koncerny zaczęły wycofywać budżety, a stacja Fox zaczęła się pocić, bo nagle ich nowatorski serial zaczął przynosić straty zamiast zysków. Przez moment nad rodziną Bandych wisiało widmo kasacji. I tutaj wchodzi najpiękniejszy zwrot akcji w historii telewizji. O tej całej aferze zaczęły trąbić wszystkie wiadomości, gazety i talk show. Ludzie, którzy wcześniej nie mieli pojęcia o istnieniu jakiegoś Ala Bandiego, nagle pomyśleli, co tam pokazują, że ta babka tak się wścieka, muszę to zobaczyć. Efekt był taki, że oglądalność wystrzeliła w kosmos. Wszyscy chcieli zobaczyć ten zakazany i gorszący serial.
Bandy stali się symbolem wolności słowa i walki z cenzurą. Producenci serialu byli tak zachwyceni tym, co zrobiła Terry Rakolta, że co roku w rocznicę bojkotu wysyłali jej kosz kwiatów z podziękowaniami. Bo jej nienawiść do serialu była warta miliony dolarów darmowej reklamy. Bez niej Bandy prawdopodobnie zostaliby skasowani po 3. sezonie jako kolejna dziwna komedia, o której nikt nie pamięta. Ta historia pokazuje jedno. W latach 90. nie było lepszej promocji niż metka do skandalu. Terry chciała uchronić amerykańskie rodziny przed deprawacją, a zamiast tego sprawiła, że Al Bundy stał się ich ulubionym wujkiem. Większość z nas, oglądając świat według Bundych, myślała, że te wszystkie wyzwiska, które Al rzucał w stronę Marcy, to po prostu genialny scenariusz. Al wyzywał ją od kurczaków, ona jego od jaskiniowców. Klasyka. Problem w tym, że Ed O'Neill i Amanda Bears w pewnym momencie przestali potrzebować scenariusza, żeby szczerze sobą gardzić. Na początku było okej, ale im dalej w las, tym bardziej ich światopoglądy się rozjeżdżały. Amanda Bears w 1993 roku zrobiła coś, co w tamtych czasach wymagało gigantycznej odwagi. Ogłosiła publicznie, że jest lesbijką. Była jedną z pierwszych tak znanych osób w Stanach Zjednoczonych, które się na to zdecydowały. I tu zaczął się zgrzyt. Ed O'Neill, który prywatnie był takim trochę prostym chłopakiem z Ohio, nie do końca potrafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Największy wybuch nastąpił przy okazji ślubu Amandy. Cała ekipa serialu dostała zaproszenia, oprócz Eda i Davida Garrisona, serialowego Steve'a. Amanda bała się, że Ed będzie się śmiał z ceremonii, na której 2 kobiety biorą ślub. Ed z kolei poczuł się totalnie olany i w wywiadach nie gryzł się w język. Wspominał później, że Amanda stała się na planie trudna i zbyt mocno angażowała się w politykę, zamiast skupić się na komedii. Z czasem ta kosa stała się tak ostra, że aktorzy niemal w ogóle ze sobą nie rozmawiali poza ujęciami. Atmosfera gęstniała, zwłaszcza gdy Amanda zaczęła reżyserować niektóre odcinki. Wyobraźcie sobie sytuację. Facet, który jest największą gwiazdą show, musi słuchać poleceń osoby, z którą nawet nie wymienia cześć w garderobie, że to wszystko nie pierdyknęło przed zakończeniem produkcji. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ta niechęć przetrwała próbę czasu. Kiedy w 2011 roku Ed O'Neill odbierał swoją gwiazdę w Alei Sław w Hollywood, na uroczystości pojawiła się cała rodzina Bandych: Katie Sagal, Peggy, Christina Applegate, Kelly i David Faustino. Zabrakło tylko jednej osoby. Amanda Bears nie przyszła, a w mediach krążyły plotki, że Ed wcale jej tam nie chciał. Dla fanów to był szok, bo chcielibyśmy wierzyć, że po 11 latach na planie wszyscy są jedną wielką rodziną. Rzeczywistość była jednak taka, że Al i Marcy przenieśli swoją serialową wojnę do prawdziwego życia. I co ciekawe, Marcy wygrała tę bitwę na dystans. Do dziś unikają się jak ognia. Zaginiony odcinek, którego Ameryka się bała. Po aferze z bojkotem szefowie stacji Fox zaczęli panikować przy każdym odważniejszym żarcie. Najlepszy przykład? Odcinek pod tytułem I'll see you in court. Fabuła była klasyczna. Al i Peggy jadą do motelu, który po kryjomu nagrywa gości w intymnych sytuacjach. Na miejscu okazuje się, że sąsiedzi, Marcy i Steve, też tam są. Dla cenzury w 1989 roku to był zbyt gruby temat. Odcinek uznano za promujący podglądactwo i trafił on prosto do sejfu. W Stanach Zjednoczonych fani czekali na niego 13 lat. Wyemitowano go dopiero w 2002 roku. A u nas program telewizyjny po prostu kupił pakiet i puścił go bez żadnych pytań. Podczas gdy w Ameryce rodzice walczyli o moralność, my w Polsce oglądaliśmy to przy niedzielnym obiedzie, pokazując, jak duży mieliśmy wtedy dystans do rzeczywistości. Upokarzający koniec bez pożegnania. To, jak potraktowano aktorów na koniec, to jest absolutny skandal i brak szacunku dla legendy. Świat według Bandych leciał na antenie przez 11 lat. Wygenerował dla stacji Fox gigantyczne pieniądze i sprawił, że mała sieć stała się gigantem. Jak im podziękowano? Jak to u Bandych z buta. Serial skasowano nagle w 1997 roku. Najgorszy był jednak sposób, w jaki obsada się o tym dowiedziała. Żadnego oficjalnego bankietu, żadnego telefonu od prezesa. Ed O'Neill dowiedział się o końcu serialu na wakacjach, kiedy podsłuchał rozmowę turystów, którzy czytali o tym w gazecie. Christina Applegate, Kelly, o tym, że nie ma już pracy, dowiedziała się od znajomych przez telefon.
To był policzek. Wyobraźcie sobie, że przez dekadę tworzycie zgraną ekipę, a na koniec nikt nie ma jaj, żeby spojrzeć wam w oczy i powiedzieć: dzięki, kończymy to. Przez to nagłe cięcie fani nigdy nie doczekali się finałowego odcinka. Nie było żadnego pożegnania, zamknięcia wątków czy sentymentalnego powrotu do przeszłości. Ostatni odcinek był po prostu zwykłym odcinkiem, po którym zapadła cisza. Po latach aktorzy przyznali, że to bolało najbardziej. Ed O'Neill zaproponował nawet producentom, żeby nagrać chociaż krótką scenę, w której bandy wygrywają na loterii i nagle trafia w nich tornado, ale pomysł odrzucono. Rodzina z Chicago po prostu zniknęła z ekranów, zostawiając po sobie pustkę, której żaden inny serial nie potrafił wypełnić w ten sam chamski sposób. Dziś, patrząc na to z perspektywy czasu, bandy są jak wehikuł czasu do świata, gdzie żart był po prostu żartem, a nie powodem do odwołania kogoś w social mediach. Czy taki serial miałby sens w 2026 roku? Pewnie nie, bo Al Bundy zostałby skasowany szybciej niż zdążyłby włożyć rękę w spodnie. I może właśnie dlatego tak chętnie do nich wracamy, bo przypominają nam czasy, kiedy telewizja miała jaja,